Jeszcze tylko miesiąc, a FNAF będzie obchodził swoją 10. rocznicę. Zapiszcie sobie w kalendarzu 8 sierpnia, a raczej 1 sierpnia, bo dostaniemy dużo projektów i ogłoszeń dzień po dniu w sierpniu. Minęło 10 lat. Ile lat mieliście dekadę temu? No właśnie, szmat czasu. Na początku przyszłego roku to będzie dla mnie 10 lat, jak siedzę w tej serii, 10 lat mojego kanału, ale już zaraz będzie, już teraz jest to 10 lat dla Scotta, a zaraz coraz więcej fanów też będzie mogło to samo powiedzieć. To ważny moment dla tej serii. Posłuchajcie o 8 FNAF rzeczach, które wydarzą się między 1 a 8 sierpnia. Celebracja zacznie się od projektu Fazbear Funverse Initiative. To coś bardzo ważnego, bo Scott ogłosił ten projekt w 2020, a potem nigdy więcej słowem go nie wspomniał. Każdy sam sobie marketing robił, Clickteam coś tam próbował, a teraz 2 projekty inicjatywy w końcu mają związek z czymś wielkim, z najważniejszą rocznicą serii. Bardzo się cieszę, że cokolwiek się z tym dzieje. Funverse, jeśli nie wiecie, to fangamy FNAF, które mają wsparcie Scotta, które stały się oficjalnymi spin-offami FNAF. Niestety Scott nie płaci tym twórcom od godziny, więc tworzenie gier to dla każdego z nich druga praca. Dlatego projekty nie rozwijają się tak szybko, jak my byśmy chcieli, ale idą do przodu i biorą teraz udział w rocznicy serii. 1 sierpnia wychodzi wersja premium małej, prostej gierki My Pop Goes. Widzieliście już ją wcześniej, sam ją ogrywałem. Pełna wersja doda nowe postacie, tryby, minigierki, skiny, naklejki itd. Ten update skupi się w dużej części na budowaniu świata, więc jeśli ciekawi was lore Pop Goes, to dostaniecie sporo fajnego backstory na temat Bonnie, powstawanie postaci z tej pizzerii, może coś więcej. Może jakiś sekretny teaser, no sekrety to sekrety. Nie jest to jakiś duży i ogromnie oczekiwany projekt, ale nic w tym złego, macie 7 innych projektów, jeżeli ten wam nie leży. To bardzo fajny projekt, stylizowany na stare zabawki i uważam, że powinno powstać więcej takich drobnych gier ogólnie. A jak z FNAF coś dostajemy, to tym lepiej dla mnie. No ale widzę w internecie zdecydowanie za dużo ludzi wściekłych, oburzonych, którzy czują się, nie wiem, zaatakowani tym, że taki projekt w ogóle powstaje. To jest nie do pojęcia. Gra to gra. Im więcej mamy do wyboru, tym lepiej. Jeśli interesuje was seria Pop Goes, to coś bardzo fajnego, a jeśli nie, to event trwa dalej. 2 sierpnia wychodzi większy, główny projekt Funverse, czyli demo jednego poziomu The Joy of Creation. To chyba najpopularniejszy ze wszystkich FNAF fangame'ów, a skoro teraz jest oficjalnym spin-offem, to Nixon poszedł jeszcze 3 kroki dalej i ta gra jest jeszcze lepsza, niż ją pamiętacie od każdej strony. Czy to grafika, styl, czy mechaniki. Nixon prowadzi dosyć otwarty development, więc możecie na jego Twitterze śledzić, jak ten projekt rozwija się stylistycznie. Wchodzi w tą grę masa pomysłów, usprawnień oryginału. Demo pokaże nam poziom biuro. Oryginalnie poziom 3, nie wiem czy teraz też. Gra kieruje się taką filozofią, że niewyraźne, niezrozumiałe jest straszne i to widać, zwłaszcza poprzez to, jak kamery i jak twarze animatroników na tych kamerach wyglądają. To jest chyba Chica, nie? Wygląda jak Chica, ale z tego co sprawdzałem, to w oryginale Chica nie pojawiła się na kamerach i najwyraźniej w remake'u już będzie. A ten szum na kamerach jest mocny i ja bałbym się coś takiego zrobić z powodu kompresji YouTube'owej, ale jak patrzyłem, jak sam shorta wysłałem, to jest lepiej niż sądziłem. Nawet jak YouTube odwala trochę przy niszczeniu Foxiego, to nagranie wciąż jest dosyć czytelne i tyle ważny gameplay będzie działał na YouTubie, chyba. Office będzie miało nową mechanikę wymienienia bezpieczników, naprawienia kamer, coś takiego. Gra będzie też wymagała od ciebie większej precyzji, w każdym pokoju będziesz mógł świecić w różnych kierunkach, więc roboty będą miały więcej kryjówek i będzie trzeba to ustalić na kamerach. Chica też będzie miała trochę reworku, nie wiem czy mechanika się zmieni, czy to po prostu zmiana stylistyczna. Na kamerach ją zobaczymy, nie wiem co to znaczy, na pewno widzimy, że cupcake'i będą miały dużo więcej kryjówek w biurze. Living Room też zapowiada się niesamowicie, ale tego to raczej w demo już nie będzie. Tyle z Funverse'a. Prosto poboczna gierka i demo głównego projektu pojawią się w pierwsze 2 dni sierpnia. Potem pojawi się parę mniejszych rzeczy. 3 sierpnia dostaniemy coś związanego z interaktywnymi książkami. 2 takie książki zostały już zapowiedziane i pojawią się we wrześniu i grudniu. 3 sierpnia dostaniemy coś darmowego. Nie jest jasne co konkretnie, ale ma z tym wszystkim związek. Może dostaniemy preview, pierwsze kilka stron The Week Before, History of Fongai'u. Może dostaniemy coś zupełnie innego, nowego, mniejszego w formie PDF-a, jako zapowiedź tego, jak The Week Before będzie wyglądało. Nie będą rozdawali darmowych książek nam do domów, tyle wiem, nie?
4 sierpnia pojawi się ogłoszenie od Steelul. Żaden nowy projekt nie wyjdzie 4, tak żebyśmy mogli sobie w niego zagrać, ale studio najpewniej coś nowego zapowie na przyszłość. Może DLC, a może coś ważniejszego. Następną grę po Hellpoint 2 i Security Breach Ruin. Cały czas czekam na ten karnawał, o który może opierać się następny wielki projekt studia. Nie wiemy, 4 sierpnia się dowiemy, co ich gotują. 5 sierpnia będziemy mogli obejrzeć nowy wywiad Dołko ze Scottem. Wiecie, że pierwszy wywiad wyszedł 6 lat temu na 4. rocznicę serii? 6 lat później, bez 3 dni, Scott pokaże się raz jeszcze na filmie u Dołko. Może tym razem z kamerką, to byłoby ciekawe, nie znamy szczegółów. Dołko powtórzył tylko to samo co ostatnim razem, Scott nie będzie wyjaśniał fabuły, a będzie zwyczajnie opowiadał o serii, tworzeniu serii, może o współpracy z innymi studiami, mają 6 lat nowego kontentu do omówienia. Tak czy tak, wywiad jest już nagrany, Dołko musi go teraz przygotować za miesiąc. 6 sierpnia będzie miał miejsce collab. Nie wiem jeszcze jaki collab, ale możemy zgadywać, że chodzi o Fortnite. To jest w końcu gra o robienie collabów i właśnie 6 sierpnia też będą mieli aktualizację. Wiemy tyle, że to nie będzie DBD, bo DBD już zapowiedziało, co w sierpniu będzie robić. Tyle wiemy, tak to wygląda. 6 Freddy Fazbear przeniesie się do innego świata jako skin, jako jakaś inna postać, Freddy Boss Fight. Freddy ostatnio pojawił się w grze Funko i to samo w sobie już wyglądało niesamowicie, choć to była tylko figurka. FNAF miał Fortnite, więc teraz Fortnite musi mieć FNAF. 7 dnia sierpnia dostaniemy znowu następny ważny projekt, demo gry tworzonej przez Clickteam, Five Laps at Freddy's. Najwyraźniej wyścigówka i to raczej jest ten projekt, który powstaje w silniku Unreal Engine. Pod koniec zeszłego roku był ten tweet, gdzie studio szukało ludzi od Unreal Engine, który pokazuje LOLbit właśnie z wzorem takiej flagi wyścigowej na stroju. Wyścigówka FNAF, 5 koszmarnych okrążeń. Jak mówiłem, że małe gierki są bardzo ważne, to też pod tą samą kategorię podchodzi. Wyścigówka FNAF to nie jest to, co prosiliśmy, ale to jest to, czego potrzebujemy. Fani już znaleźli i odkopali, że w 2018 mieliśmy merch wyścigowych animatroników i można się zastanawiać, czy jedno z drugim nie ma związku. Jakby merch sprzed 6 lat raczej nie jest teaserem tej gry, ale nawet jeśli nie, to może te designy zostały później do gry wykorzystane. Dowiemy się dopiero, jak wyjdzie więcej informacji na temat tego projektu, najpóźniej 7 sierpnia wraz z wyjściem dema. Na sam koniec, 8 sierpnia, w dokładny dzień 10. rocznicy pierwszego Five Nights at Freddy's, dostaniemy grę Into the Pit, pikselową przygodówkę, a także adaptację pierwszej historii z pierwszej książki Fazbear Flights. Historia basenu z piłeczkami, który potrafi przenosić cię w czasie. Ciekawi mnie, ile ta gra wyjaśni fabuły całej serii Fazbear Flights, bo może zrobić dużo, może poruszyć inne historie, a może zostawi nas z tajemnicą na przyszłość, tak jak to zrobiła książka. Tutaj pewnie będzie wyjaśnione więcej, bo to raczej nie będzie jakaś wielka seria gier. Oryginalny trailer, który wyciekł parę miesięcy temu, którego teraz możemy zobaczyć lepszą, odświeżoną wersję na stronie na Steamie, skupiał się na horrorze i na zagrożeniu od strony Pete Boniego, tak jak fani nazywają tę bestię. Nowy czerwcowy trailer pokazuje trochę więcej. Widzimy dzieci bawiące się w funkcjonującej pizzerii Freddy's w czerwcu 1985 roku, w czasie przed zabójstwem. Ten chłopiec z przyszłości nagle wpadnie w sam środek najważniejszego wydarzenia w całej serii FNAF, zabójstwa dzieci. Te wydarzenia są zniekształcone, nieprawdziwe. Nie w taki sposób William niepostrzeżenie zaciągał dzieci do safe roomu, żeby nikt mu niczego nie udowodnił. Ale to wciąż jest w jakiejś formie dzień zabójstwa. I gra Into the Pit może powiedzieć nam dużo więcej na jego temat. Jeśli nie czujecie się za dobrze z językiem angielskim, to nie szkodzi, bo polskie napisy też się pojawią. Nie musicie się opierać na tym, co wam youtuber przetłumaczy na swoim filmie. Spodziewajcie się tutaj wielu przerażających, ale też absurdalnych momentów. Nie bez powodu mój poprzedni film na temat Into the Pit nazywa się w tej grze FNAF Spring Bonnie to twój stary. Widzicie go tutaj, jak siedzi przy rodzinnym stole? A tutaj goni cię, bo nie wysprzątaj swojego pokoju. Gra na pewno pokaże dużo więcej, niż zrobiła to książka. W książce wygląda to tak, że zobaczył martwe dzieci i uciekł, potwór nawet go nie gonił i już nigdy do Freddy's nie wrócił. Tutaj jest inaczej, bo widzimy, jak chowa się w leżącym w strój Golden Freddy'ego, ale też jest atakowany przez główne animatroniki Freddy's. Tego tutaj nie było. Jedno zdjęcie ze strony studia pokazuje Freddy'ego, albo Golden Freddy'ego, fani już się o to kłócą, który też jest takim samym mięsistym potworem jak Spring Bonnie. Bardzo mnie ciekawi, jak ta historia się tutaj rozwinie. Studio może zrobić kanoniczne zakończenie, które działa mniej więcej tak samo jak wydarzenia z książki, a osobno tego wiele innych, bardzo szalonych wydarzeń, które będą szły w bardzo różnych kierunkach. Żeby było jasne, bo wiele osób o to pyta, gra na pewno będzie płatna. Nie wiem, ile będzie kosztowała, strzelam, że około 100-150 zł, ale
To powinno być jasne, to nie jest mały, lekki projekt zrobiony w 2 miesiące. To nie jest coś, co Scott sobie zrobił w wolnej chwili, leżąc na łóżku z pieniędzy. Tak się na to nie patrzcie. To nie jest Freddy in Space 4, to duży, profesjonalny projekt stworzony przez ludzi, którzy chcą mieć za co kupić chleb. Bardzo dużo pracy zostało w to wszystko włożone, styl jest świetny. Animacje są aż za płynne, tak dobrze wyglądają. Ten projekt był w pracach już od dłuższego czasu. Wiele osób się teraz zastanawia i też kłóci o to, jak tą grę traktować. Czy Into the Pit będzie kanoniczne? Czy 1985 to jest rzeczywiście rok zabójstwa? Powiem tak, jak Sister Location wychodziło, UCN wychodziło, Help Wanted wychodziło, to zawsze mieliśmy wątpliwości i zawsze w końcu wszystko wychodziło na jaw, więc nie ma po co się teraz martwić i kłócić. Ja uważam, że ta gra będzie kanoniczna. Uważam, że to powinien być podstawowy wniosek. Jeśli autor nic nie mówi, to gra raczej taka będzie. Ale nie musicie się o to teraz martwić. Pamiętajcie, FNAF 2 wyjaśnia FNAF 2, a Into the Pit wyjaśnia Into the Pit. Gra ma swoją historię do opowiedzenia i nic więcej nie ma tutaj znaczenia. Na tym się skupmy. Wejdźmy w tą grę i cieszmy się projektem, który Scott wsadził w sam środek najważniejszej 10. rocznicy całej serii. O to w tym wszystkim chodzi. Dopiero jak już się gra wam spodoba, nie spodoba, to osobno od tego będziemy mogli się zastanawiać, czy FNAF 2 i Into the Pit się ze sobą łączą. Tyle ode mnie na dzisiaj i już nie ma nic więcej do powiedzenia. Do rocznicowych atrakcji jeszcze niewiele ponad miesiąc, więc po prostu poczekajmy na to, nie? Zapiszcie sobie datę w kalendarzach, nastawcie budziki, czekajcie. Spróbuję w sierpniu robić daily content. Nie wiem jak to wyjdzie, pewnie poddam się pierwszego dnia. Atrakcje mogą się pojawić dopiero późnym wieczorem, więc to będzie tak trochę dziwnie, że 2 sierpnia będę opowiadał, co się wydarzyło 1 sierpnia. Nie wiem, przekonamy się. Dzisiaj jestem nahypowany, a może już za 3 dni się poddam i uznam, że to nie ma sensu. Ale byłoby fajnie. Jeśli w międzyczasie od dzisiaj do sierpnia wciąż chcecie coś obejrzeć o FNAF, to jestem w trakcie tworzenia bardzo ważnej teorii, kompletnego wyjaśnienia FNAF 4. Omówiłem już 2 elementy tej historii z 3 i właśnie teraz lecę zajmować się ostatnim, 3 odcinkiem. Help Wanted 2 dostał teraz tryb Flat Mode, więc nawet jeśli nie macie VR, to możecie zagrać w tą grę zwyczajnie na komputerze, na konsoli, a kiedyś może sprzęt się pojawi i będziecie mogli zagrać w tą grę jeszcze raz. Zapraszam was do obejrzenia mojego omówienia zakończeń tej gry. To fajne i bardzo symboliczne, dziwaczne zakończenia.